Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś chciałbym pokazać Wam pompkę Lezyne Tech Drive HP, której używam już od mniej więcej roku. Zacznę od tego, że Lezyne dzieli swoje pompki ręczne na dwie grupy, oznaczane symbolem HP, czyli pompki szosowe, i HV, czyli pompki górskie. Różnią się tym, że pompka górska ma większy, grubszy tłoczek, pompuje do niższego ciśnienia, ale za to taką oponę górską można napompować szybciej. Pompka szosowa jest cieńsza, ale akurat ta pompuje według deklaracji producenta do 8,3 bara, co dzisiaj mam zamiar sprawdzić. Mnie zazwyczaj na co dzień potrzeba maksymalnie 6,5, ale postaram się też na oponie szosowej to sprawdzić. Dlaczego wybrałem też taką pompkę? Z tego względu, że mieści się do takiego pojemnika, który pokazywałem w odcinku. Tutaj znajdziecie link do tego odcinka. Mam tam różne narzędzia, kurtkę przeciwdeszczową i właśnie taką pompkę. Mieści się tam śmiało. Jest to wersja small, ma 17 cm długości, 90 g wagi i można mieć pewne wątpliwości, czy taka mała pompeczka będzie w stanie szybko napompować oponę. Ja to dzisiaj będę sprawdzał na oponie 28 cali na 23, takiej typowo szosowej, 28 na 38, czyli takiej trekkingowej oponie, ale także wezmę pod lupę oponę 26 na 2 cale, czyli typowej wielkości, takiej górskiej. Zobaczę po prostu, jak długo będzie się pompować, ile ruchów będzie potrzeba i czy będę na koniec zmęczony. I jeszcze kilka słów o wykonaniu tej pompki. A pompka jest wykonana z aluminium. Tutaj naprawdę jest bardzo sztywna. Podczas pompowania nic się nie ugina, nic nie trzeszczy. Czuć naprawdę tutaj moc tej pompki. Czuć też, że się nagrzewa podczas pompowania, no ale to znaczy, że po prostu dobrze odprowadza ciepło. I tutaj mamy taki patent, że dołączony jest wężyk dwustronny. Z jednej strony mamy wentyl Schroeder, czyli samochodowy, z drugiej strony wentyl typu Presta. Wkręca się tutaj z drugiej strony, można pompować, czy z jednej czy z drugiej mamy tutaj to dostępne. I tutaj ten wężyk ma bardzo fajny patent. Jest tutaj specjalny przycisk, który jeżeli pompujemy wentyl samochodowy, pozwala nam na upuszczenie powietrza. Bez zdejmowania pompki możemy troszeczkę sobie upuścić powietrza z opony. Z drugiej strony, jeżeli pompujemy wentyl typu Presta, to po zakończeniu pompowania wciskamy przycisk, żeby spuścić ciśnienie tutaj z wężyka, które cisnęłoby na wentyl, i dzięki temu łatwiej po prostu odkręcić ten wężyk z wentyla. On nie będzie tam po prostu, to ciśnienie nie będzie powodowało, że wentyl będzie się wciskał i będzie się spuszczało powietrze. I dzięki temu, że wężyk chowa się do środka, pompka może być po prostu mniejsza. Mi się to rozwiązanie bardzo podoba, z tego względu, że miałem kilka pompek, które miały końcówkę obracaną, to znaczy na główce był albo wentyl Presta, albo Schroeder i trzeba było rozkręcić, obrócić tą końcóweczkę w środku, i przyznam Wam szczerze, że nie mam zbyt dobrych doświadczeń z tego typu końcówkami. Tam mi się ze 2 razy coś ułamało, także wężyk jest zdecydowanie lepszy. Jest też mniejsze ryzyko podczas pompowania, że urwiemy wentyl. Po prostu mamy ten margines bezpieczeństwa, ten wężyk chroni nas przed urwaniem wentyla. Ok, ja zabieram się za pompowanie i za chwilkę wracam do Was z wynikami. No i pompowanie zakończone. Ta mała pompka strasznie mnie wymęczyła. No, w końcu 3 opony próbowałem napompować, ale powiem Wam, że tutaj mam kartkę z wynikami. Wyniki nie są do końca optymistyczne. Może też z tego względu, że ta pompka jest po prostu taka mała. I wyglądało to w ten sposób, że 26-calową oponę o szerokości 2 cali, 330 ruchów, 2 minuty 10 sekund i napompowałem do 2,5 bara, czyli do takiego minimum wyznaczonego przez producenta. Powiem Wam, że poszło to jako tako, dało to na radę spokojnie napompować. Starałem się potem pompować dalej, 100 ruchów więcej, 3 minuty 30 sekund już trwało pompowanie, 3,2 bara, tylko już poszło w górę. Byłem już cały mokry, pompka już była gorąca. Do tych 5 barów, które maksymalnie producent dopuszcza, to było jeszcze hen daleko. Ja już sobie odpuściłem, po prostu wolałem, gdybym, nie wiem, w terenie tej pompki po prostu używał, to wolałbym tą siłę przeznaczyć, żeby dojechać do domu czy na stację benzynową. Następnie opona 28 cali, szerokość 35C i tutaj 155 ruchów, 2,5 bara, czyli znowu minimum takie wyznaczone przez producenta, i już tylko minuta 15 sekund. Też to już szło. Spokojnie można było napompować bez jakiegoś większego męczenia się. Starałem się oczywiście pompować dalej. 235 ruchów, 3,5 bara i 2 minuty 25 sekund. I powiem Wam, że tutaj też zaczął się już robić problem. To znaczy kolejny ruch wymagał już włożenia coraz większej siły. Ja już tak naprawdę, ta opona ma od 2,5 do 4,5, czyli doszedłem do równo
równo do połowy tego zakresu, odpuściłem, dałem sobie spokój, znowu wolałbym dojechać na stację benzynową, jeżeli potrzebowałbym max. No i teraz opona szosowa 23C, od 6 do 10 barów tutaj producent zaleca, 100 ruchów, minuta 5 sekund, czyli bardzo krótko. Udało się napompować do 4 barów. Później starałem się iść dalej, ale no, to pompowanie było coraz trudniejsze. 137 ruchów, 4,5 bara, czyli tylko pół bara więcej, minuta 50 sekund i powiem Wam znowu, ręka już mi odpadała. Ja wiem, po części od pompowania poprzednich opon, ale tutaj też już naprawdę siła była strasznie, okrutnie, dużo trzeba było jej włożyć, żeby napompować tą oponę. No i tutaj też odpuściłem, 4,5 bara, czyli nawet nie udało mi się dopompować do minimum, jakie wyznaczał producent. Jaki morał płynie tutaj z tych moich testów? Tego typu pompki średnio nadają się do pompowania do wysokich ciśnień w krótkim czasie przy użyciu małej ilości siły. Jest to bardziej pompka awaryjna do napompowania opony po prostu tak, żeby dojechać gdzieś do domu czy na stację benzynową. I w domu, czy tak czy owak, ja bym polecał używać pompki stacjonarnej. Ja porównałem sobie z pompką stacjonarną, pompowałem tę oponę szosową i w ciągu 23 sekund napompowałem do 6 barów i wykonałem tylko 19 ruchów i praktycznie w ogóle się nie zmęczyłem, także taka pompka stacjonarna, zdecydowanie łatwe pompowanie. Na koniec jeszcze dwa słowa o cenie. Taka pompka kosztuje około 100 zł. Dostajemy do niej uchwyt, który montujemy pod koszyczkiem na bidon. A czy pompka jest warta swojej ceny? Jako pompka awaryjna jak najbardziej. Jakość wykonania jest rewelacyjna. Ona jest naprawdę niesamowicie sztywna. Myślę, że wytrzyma mi długie lata. Ale do takiego pompowania na co dzień absolutnie jej nie polecam, tylko się niepotrzebnie będziecie z nią męczyć. Warto wtedy wybrać po prostu inny model, jakiś z większym tłoczkiem. Lezain też i inne firmy mają takie pompki w ofercie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, łapkujcie, subskrybujcie. Zapraszam także na Facebooka i Instagrama Rowerowych Porad. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!